Na przełomie XVIII i XIX wieku święcił triumfy w całej Europie. Jako pierwszy Polak wystawił swoją operę w słynnej mediolańskiej La Scali. Współpracował z Beethovenem, piastował stanowisko dyrektora opery w Lizbonie. Dziś o tym wybitnym kompozytorze, pedagogu i reformatorze życia muzycznego w Polsce pamiętają niemal wyłącznie muzykolodzy. Franciszek Mirecki przychodzi na świat w Krakowie pod koniec marca 1791 roku w wielopokoleniowej rodzinie organistów. Już w wieku 4 lat ujawnia niewątpliwy talent muzyczny. Jego pierwszym nauczycielem zostaje ojciec, organista w kościele mariackim. Repertuar zaledwie 9-letniego chłopca obejmuje m.in. dzieła Haydna i Beethovena. Edukację muzyczną Franciszka brutalnie przerywa rodzinna tragedia. Skrzypek kapeli kościelnej morduje jego ojca, po czym popełnia samobójstwo. Przyszły kompozytor trafia pod skrzydła drugiego męża matki, profesora farmacji Józefa Sawiczewskiego. Młody Franciszek asystuje ojczymowi w aptece, studiuje filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także dzieli się swoją wiedzą z adeptami Szkoły Departamentowej Krakowskiej, gdzie naucza śpiewu, francuskiego, greki i historii Polski. W 1814 roku wyrusza do Wiednia. Dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu otrzymuje tam bowiem posadę sekretarza i bibliotekarza hrabiego Solińskiego. Nowa praca nie tylko zapewnia mu godziwy byt, ale też doprowadza do spotkania z samym Beethovenem. Niemiecki kompozytor jest w trakcie opracowania melodii ludowych różnych narodów. Franciszek zapoznaje go z 2 polskimi utworami: Oj, upiłem się w karczmie oraz Poszła baba po popiół. Polski muzyk w pełni czerpie z możliwości, jakie daje mu pobyt w Wiedniu. Rozpoczyna naukę u wirtuoza fortepianu i kompozytora Johanna Nepomuka Hummla. Uczęszcza też na lekcje kompozycji do sławnego Antonia Salieriego. W 1817 roku Mirecki rusza w dalszą podróż po Europie. We Włoszech nie tylko uczy się języka, ale przede wszystkim wnikliwie studiuje tamtejszą operę, dramaty oraz sztukę instrumentacji. W Mediolanie zaprzyjaźnia się ze skrzypkiem Giovannim Ricordim. W jego słynnej na cały świat oficynie publikuje 2 swoje kompozycje. W Paryżu z kolei zostaje uczniem Luigiego Cherubiniego. Za jego namową opracowuje 50 psalmów Benedetta Marcellego. Przeznaczone dla amatorów 50 salmi di Davide con gli accompagnamenti di Francesco Mirecki, Polacco, okazują się wydawniczą sensacją i przynoszą Mireckiemu międzynarodowy rozgłos. Z każdym rokiem kariera Mireckiego nabiera rozpędu. W Warszawie zostaje wystawiona jego opera Cyganie. W Mediolanie Polak komponuje muzykę do 4 baletów prezentowanych na deskach słynnej La Scali. Pisze także pierwszy w języku włoskim traktat o instrumentacji. Rosnąca sława toruje Mireckiemu drogę do stanowiska dyrektora opery włoskiej w Lizbonie. W wyścigu o tę posadę pokonuje 2 rodowitych Włochów. Z sukcesem wystawia dzieła Rossiniego, Donizettiego, a także własną operę I Due Forzati. W 1826 roku umiera cesarzowa Brazylii i była królowa Portugalii, a opera traci fundusze na swoją działalność. Mirecki przestaje otrzymywać pensję, co zmusza go w końcu do zerwania kontraktu. Polski muzyk chce udać się do Genui. Niespodziewanie szyki krzyżuje mu impresario, który odmawia zwrócenia paszportu. Dzięki zabiegom dyplomatycznym Mireckiemu udaje się uciec z Lizbony na brytyjskim statku. Mirecki okrężną drogą dociera w końcu do Genui. Wkrótce potem żeni się z Teresą Granar, z którą doczeka się 5 dzieci. We włoskim mieście spędza ponad dekadę. Z każdym upływającym rokiem coraz bardziej tęskni jednak za rodzinnym Krakowem,
w którym pragnie założyć włoską operę z prawdziwego zdarzenia, szkołę muzyczną i konserwatorium. Marzy też o wystawieniu Narodowej Opery. Choć do pracy nad nią angażuje najpierw Adama Mickiewicza, a następnie Aleksandra Fredrę, to ostatecznie nie udaje mu się spełnić tego marzenia. W 1838 roku Mirecki wraca do rodzinnego Krakowa, gdzie zakłada prywatną szkołę śpiewu, a także powołuje do życia scenę operową. Kształci m.in. słynną aktorkę Helenę Modrzejewską czy kompozytora Władysława Żeleńskiego. To on po latach doprowadzi do realizacji jednego z największych marzeń Mireckiego i założy w Krakowie konserwatorium muzyczne. Prowadzenie szkoły i opery okazuje się dla Mireckiego nie lada wyzwaniem. Zadania na pewno nie ułatwia mu jego despotyczny charakter, całkowite zapatrzenie we włoskich mistrzów i zamknięcie na nowe prądy. Muzyk popada w samotność i zgorzknienie. Anonimowo wydaje broszurę Pogląd na muzykę, w której bez ogródek krytykuje warszawskie środowisko muzyczne. Mimo rozczarowania rzeczywistością, Mirecki nie przestaje tworzyć. W 1844 roku komponuje operę Cornelio Bentivoglio, wystawioną w La Scali, a rok później operetkę Nocleg w Apeninach. W 1855 roku pisze symfonię C-moll. Umiera 29 maja 1862 roku, a stanowiąca ukoronowanie jego twórczości symfonia ginie w nieznanych okolicznościach. Zostaje odnaleziona dopiero w 1972 roku. Wiele innych jego kompozycji wciąż czeka na odkrycie w europejskich archiwach.